Cześć, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z polecajkami książkowymi, ale w formie książkowego alfabetu. Takie filmy widziałam już na YouTubie i postanowiłam też się w tym sprawdzić, więc może zacznijmy od początku, od pierwszej książki, bo będzie ich trochę dużo. Także pierwsza książka to Achilles w pułapce przeznaczenia, czyli to jest obecnie pieśń o Achillesie, czyli książka o tym, jak Achilles, syn okrutnej bogini, walczy ze swoim przeznaczeniem i chce je oszukać, no ale niestety, jak znamy w legendzie, nie udaje mu się to. Ale jest tutaj przepiękna historia miłosna pomiędzy Achillesem i Patroklosem. Cały czas mylę te imię. I naprawdę to, co się dzieje w końcówce, bardzo mnie wzruszyło i mam w planach przeczytać jeszcze raz tę książkę, ale nie wiem, czy to będzie w najbliższej przyszłości. Jednak to był zdecydowanie mój ulubieniec z zeszłego roku. Teraz mamy literkę B, a z B przychodzi Bezgwiezdne Morze Erin Morgenstern. Była to książka dosyć abstrakcyjna. Mamy tutaj głównego bohatera, którego imienia jak zwykle nie pamiętam, jest Zachary Ezra Rawlins. Podąża za syrenim śpiewem i dostaje się do krainy, która jest dla niego czymś niezwykłym i ogólnie jest to niezwykła kraina, pełna abstrakcji, ale tak naprawdę okazuje się, że to jest prawdziwy świat, tylko ukryty przed ludźmi. Bardzo dobra książka, polecam, bo naprawdę warto. Ogólnie wszystkie książki, które tutaj pokażę, to polecam, więc może nie będę tak mówić przy każdej, że polecam, ale tą naprawdę warto przeczytać. Teraz literka C. I C to cudowny chłopak R.J. Palacio, nie wiem jak się wymawia. Natomiast książka, której najpierw obejrzałam film, tak jak to jest też taka okładka. No i książka tak naprawdę inspirująca do tego, aby uczyć też dzieci takiej empatii do innych osób, bo jest tutaj nasz główny bohater, August, który ma zdeformowaną twarz w wyniku choroby. Zaraz jeszcze sprawdzę, czy on się August na pewno nazywał. Tak, jest to August, który ma zdeformowaną twarz, ponieważ jest chory dość poważnie i przeszedł mnóstwo operacji w swoim życiu. I tutaj jest pokazane, jak pierwszy raz idzie do szkoły, bo chce być normalnym chłopcem i rodzice też postanawiają, że jest to już czas, aby zaczął takie normalne życie. Więc bardzo pouczająca książka i nie tylko dla młodych czytelników. C, czyli teraz D będzie i D to jest Gentleman w Moskwie, czyli niedawno czytana przeze mnie książka o hrabim Rostowie i o takim życiu w takim, można powiedzieć, więzieniu, bo pomimo tego, że hrabia żył w więzieniu, to przeżywał wspaniałe przygody i tak naprawdę miał cudowne życie i rodzina mu się tam pojawia w hotelu Metropol i tak naprawdę przyjaciół ma mnóstwo i wszyscy stoją za nim murem, więc też ta książka bardzo dużo wnosi do życia. Kolejna książka to jest chyba taka pierwsza moja fantastyka przeczytana, chociaż może nie pierwsza, ale taka jedna z pierwszych, których pamiętam i byłam zakochana całą tą historią o Eragonie, bo o tej książce mowa. Mamy tutaj Eragona i Sahirę i ich przygody w świecie, w którym tak naprawdę smoków już nie ma i wszyscy pragną mieć te smoki, natomiast to smok wybiera sobie właściciela. No i mamy tutaj trochę, ja widziałam tutaj trochę nawiązań i trochę takich podobieństw do Władcy Pierścieni, ale może bardziej filmowego, bo ja jeszcze wtedy, kiedy czytałam to, nie czytałam Władcy Pierścieni,
ale książka jest naprawdę ciekawa i dla młodego czytelnika, i myślę, że starszy czytelnik, który kocha fantastykę, też odnajdzie tutaj wiele ciekawych informacji i wiele ciekawych motywów. F i Felix Ever After, czyli książka Casey Callender. Jest o chłopaku, który jest w trakcie tranzycji. Tak mi się wydaje, że on jest w trakcie tranzycji. Nie pamiętam. Wiem, że pamiętam emocje związane z tą książką i były naprawdę takie współczujące dla Felixa, bo wiele przeżył, wiele przeszedł i tak naprawdę najbardziej zależało mu na akceptacji ojca i tej akceptacji tak w początku książki nie miał, natomiast później ojciec zaczął też rozumieć trochę stronę Felixa i mamy tutaj przepiękną historię, tak naprawdę też o trochę hejcie. No nie wiem, czy to jest hejt, ale o takiej nienawiści, ponieważ Felix dostaje wiele wiadomości transfobicznych o tym, aby zniknął z życia i żeby ze szkoły zniknął, żeby się więcej tam nie pojawiał. Nie wie, skąd te wiadomości są, one go też trochę przytłaczają, więc no taka bardzo dobra młodzieżówka, aby lepiej zapoznać się z tematem tej społeczności. G i Gdzie śpiewają raki. Jest to książka, którą bardzo lubię, natomiast dość długo ją czytałam. Mamy tutaj do czynienia z dziewczynką, która mieszka na bagnach i tak naprawdę z momentu jej poznania towarzyszymy jej przez całe życie, aż do śmierci, i nawet jest ona zamieszana w pewne morderstwo. I tak naprawdę my myślimy, że wiemy, jak to wszystko się wydarzyło, no i dopiero po jej śmierci cała prawda wychodzi na jaw, więc warto przeczytać do końca. Rozumiem zachwyty nad tą książką, natomiast ja uważam, że w pewnych momentach jest ona za długa, więc nie jest taka cudowna i wspaniała na 5 gwiazdek. Ja dałam jej 4, bo jednak trochę w środku mnie znudziło. H. Dużo książek mogłam dać na H, natomiast ja dałam książkę, którą dość wiele razy czytałam i która była taką moją fazą bardzo takiego wielkiego zaciekawienia w czasach studiów i w czasach chyba nawet liceum, bo ja już ją chyba miałam w liceum, czyli historia eunuchów, jak ta kastracja wyglądała przez wieki, i tak naprawdę pokazuje nam też ta książka, że kastracja osób płci męskiej wcale nie zniknęła z życia ludzi i tak naprawdę cały czas ludzie otaczają się właśnie takimi kastratami. No i tutaj mamy pokazanych słynnych kastratów z Chin, Turcji, Indii, Egiptu, Włoszech oraz z Rosji. No i pokazane są tu pewne postacie, których karierę, jeżeli tak to można nazwać, pokazuje nam autor tej książki. Jest to książka popularna, naukowa, ja bym ją tak zaliczyła. No i naprawdę ciekawa, więc jeżeli kogoś interesuje ten temat, to polecam. Teraz będzie I. Przy I mam Instytut Stephena Kinga. Nie mam jej fizycznie, więc wklejam. Jest to książka bardzo ciekawa. Mamy tutaj do czynienia z takim miejscem, gdzie z całych Stanów Zjednoczonych, bo tam tylko głównie Stany Zjednoczone były, zwożone są dzieci, które mają pewne specjalne umiejętności. W tym miejscu też te umiejętności są trochę rozwijane, ale też wykorzystywane, tylko że wykorzystywane aż do oporu. Czyli jeżeli już dziecko się nie nadaje później do niczego, to takie dziecko jest utylizowane tam, jeżeli tak to można powiedzieć, bez obrażania nikogo.
No i można stwierdzić, że jest to takie lekkie nawiązanie tutaj ze Stranger Things, ponieważ też tam mamy coś tego typu właśnie w serialu. Natomiast nie jest to zupełnie takie samo, ale jeżeli ktoś lubi Stranger Things, to ta książka powinna mu się spodobać. Na J mam trylogię Penelope Bloom, erotyki, można tak powiedzieć, romanse, erotyki. Książki takie kobiece. No i mamy tutaj to się nazywa cała seria Owoce Pożądania. Natomiast tytuły to Jego banan, Jego wisienki, Jego banan, Jej wisienki, Jego babeczka i są jeszcze 3 inne książki. Natomiast ja mam fizycznie tylko 3. Przeczytałam, bardzo ciekawe. O, tutaj nawet jest opis: urocze i pikantne komedie romantyczne, które nie pozwolą ci zasnąć. Ciekawostka jest taka, że jeżeli postać pojawia się w pierwszym tomie, to pojawia się już przez wszystkie 6 tomów i każdy bohater kolejnego tomu pojawia się w poprzednim tomie. Także bardzo ciekawa książka z wieloma nawiązaniami. Mi się podobało, ale nie jest to literatura wysokich lotów. Kolejna książka Madeline Miller, Kirkę. Nie wiem, czy czytałam ją w złym momencie, czy po prostu ta książka jest niezbyt dobrze napisana, ale czytałam też inne książki tej autorki, takie jak Achilles i chyba Galantea. Nie wiem, czy dobrze mówię, może tutaj wkleję na chwilę. Ta książka w ogóle mi nie przypadła do gustu. Ja ją trochę czytałam, ale to czytanie mnie znudziło, więc odkryłam, że jest audiobook. I audiobook dosłuchałam do końca, natomiast nie polubiłam Kirkę. W ogóle była dla mnie postacią, która była taka... Znaczy, cały czas ona uczyła się na swoich błędach, które popełniała cały czas te same i męcząca była ta historia, więc ta książka nie jest książką, którą polecam, natomiast jeżeli kogoś interesuje mitologia grecka, Jezus, żebym teraz nie strzeliła, nie, no to jest grecka mitologia, albo i nie, ale chyba grecka, to warto przeczytać, bo jednak tutaj się dowiadujemy takich ciekawostek trochę. Dużo jest na pewno wzięte jakby z mitologii i z wierzeń Rzymian, Greków, Boże Święty, ale to będzie poplątana recenzja. Dużo jest tutaj oparte na faktach, jeżeli tak można to nazwać, bo Madeline Miller interesuje się właśnie taką klasyką, czyli właśnie mitologią, więc dobrze napisana książka, natomiast mi nie przypadła do gustu. L to moja pierwsza książka na Bookstagramie, czyli lista przebojów Adama Sharpa. Adam Sharp to jest informatyk, który ma 40 lat, ponad 40 lat. Jego wielką pasją jest muzyka. Ma żonę, prowadzi takie, wiecie, spokojne życie, ale pewnego dnia dostaje tajemniczego maila od dziewczyny, z którą miał kiedyś romans, taki płomienny romans na drugim końcu świata, no i odżywają w nim te emocje wszystkie, no i taki trochę powrót do czasów byłych. Bardzo fajna książka. Ja pamiętam, że bardzo szybko ją przeczytałam, a bałam się jej czytać, bo bałam się, że będzie taki głupi romans. Natomiast okazało się, że nie jest to głupi romans. Teraz pierwsza litera z polskiego alfabetu. Nie będzie ich dużo, ale czyli łapy precz od żartów, czyli książka Gizy i Stramika. Jest ciekawie napisana książka, pełna humoru i tutaj mamy, jakby to są takie, nie wiem, czy można to nazwać, ale takie skecze, tylko że w postaci maili, bo mamy tutaj mail od Gizy, tutaj mamy mail od Stramika i oni się tak wymieniali właśnie mailami i z tego powstała taka ciekawa książka o tym, co się dzieje obecnie, tylko trochę w prześmiewczym klimacie, więc naprawdę mi się spodobała bardzo. I
Malowany człowiek Petera Bretta. Ja ją polecam tutaj, bo wiele osób ją poleca i zaczęłam ją tam troszeczkę czytać i mi się podoba, więc na pewno wejdę w ten klimat. Natomiast ja jeszcze tej książki nie czytałam, a inna książka na M jakoś nie przychodziła mi do głowy, więc wybrałam to, ale cudowne wydanie i historia z tego, co czytałam w opisie i pierwszy rozdział bodajże przeczytałam, to naprawdę moje gusta. I teraz mamy MN i ukochana, niekończąca się historia. To jest taki powrót do dzieciństwa, bo ja w dzieciństwie oglądałam film Niekończącą się opowieść wiele razy i tam jest chyba wiele też jakby nie części, tylko wiele adaptacji tej książki. Mamy tutaj Bastiana, który dostaje się właśnie do świata, który znajduje się w książce, czyli do Fantazjany. No i przeżywa tam przygodę, bo musi pomóc właśnie księżniczce w uratowaniu tej Fantazjany. Bardzo dobra książka, świetnie napisana i piękne wydanie, bo nawet mamy tutaj łatwość w rozróżnieniu światów, gdyż jeden świat jest napisany na zielono, drugi na czerwono, więc ja jestem zakochana w tej książce, w tym wydaniu i w tej historii, która się tam znajduje. Kolejna literka O. I tutaj mam dwie części książki Głuchowskiego Outpost. Jest to postapokalipsa, jak to w przypadku najczęściej Głuchowskiego. O tym, jak wygląda życie w Rosji po wybuchu wojny, po wybuchu bomby. Po wybuchu bomby, że powietrze jest skażone, no i jak ludzie tam sobie radzą. I mamy tutaj historię, w drugim tomie jest pociągnięta historia z pierwszego i tak naprawdę występuje tam motyw też trochę zarazy, która przyjeżdża zza mostu, którym nikt nigdy się nie porusza, ponieważ nikt nigdy nie dochodził do na drugą stronę, bo znikał. Bardzo dobra książka, świetnie się czytało. Pierwszy tom ja bardzo szybko przeczytam, natomiast drugi uważam, że jest cięższy pod tym względem, że ma więcej takich poważniejszych tematów, więcej porusza też takich tematów. Na przykład jest tutaj motyw gwałtu, motyw śmierci, takiej, gdzie ktoś kogoś musi zabić, więc dla mnie ta książka ciężej się czyta, natomiast w tej trochę pozaznaczałam fragmentów, w tej nic. Więc polecam obie części, bo naprawdę warto przeczytać. P, o Jezu, ja już brałam inną książkę, P i Pułapka na motyla Hanny Samson porusza bardzo ważne tematy relacji matki z córką i jak te relacje później ogólnie z rodzicami, ale tutaj głównie na pierwszy plan wyskakiwała zawsze ta matka, która nie była jakby... Córka uważała, że ta matka trochę... Jeszcze raz ja to powiem. Ja chyba wytnę ten fragment poprzedni. Jeszcze nie wiem, ale tak. Pułapka na motyla. Jest to opowieść Hanny Samson, która jest psychologiem, psychoterapeutą i dziennikarką. O życiu Joanny, którą poznajemy jako dziewczynkę i ona tam hoduje swoje gąsienice, które przeradzają się w motyle. I pewne doświadczenie, które nie jest dosyć dobre, odbija się na jej życiu i pokazuje nam tak w zasadzie ta książka, że pewne zdarzenia lubią się powtarzać w życiu pewnej konkretnej osoby. W tym przypadku Joanny. Więc dobra książka z poważnymi tematami i naprawdę uważam, że ją warto przeczytać. Nawet jeżeli nie interesują nas takie tematy psychologiczne, to tutaj ta książka przekazuje wiele emocji, wiele
daje nam też do zrozumienia, jak tacy ludzie też funkcjonują, więc bardzo ciekawa i bardzo pouczająca historia. R i Rebecca Daphne du Maurier to jest jedna z moich ulubionych książek Daphne, chociaż czytałam ich na razie tylko 2, bo czytałam Rebekę i moją kuzynkę Rachelę. Ale książki Daphne du Maurier są dosyć mrocznymi książkami. Ja lubię takie klimaty, więc ta książka bardzo przypadła mi do gustu. Zwłaszcza nasza tytułowa Rebeka była moją ulubioną bohaterką w książce. Mamy tutaj, może troszkę treści powiem, ale w poprzednich filmach na pewno o niej mówiłam, więc nie będę tak o niej powtarzać cały czas. Ale jest młoda dziewczyna, która zakochuje się we wdowcu, właśnie w byłym mężu Rebeki, no i przeprowadza się z nim do jego domu. No i tam w tym domu ona jest nielubiana, bo żyje w cieniu właśnie tej Rebeki. No i cała historia pojawia się później, ale nie będę o niej mówić, bo warto przeczytać książkę. Kolejna mroczna książka, ale to już S, i to są 3 audiobooki, Słowiańskie strachy, czyli antologia opowiadań związanych z mitologią słowiańską. Bardzo fajne. Ja w poprzednim filmie mówiłam, że fajnie byłoby z tego zrobić powieść graficzną i nadal tak uważam. Nawet można by było zrobić z tego serię powieści graficznych. Ja bym była dobrym czytelnikiem takich książek. Więc ta książka, o treści nie będę mówić, bo to są opowiadania i tak jak mówiłam wcześniej, musiałabym o każdym opowiadaniu powiedzieć, ale dobrze przedstawia nam tutaj się właśnie ta mitologia słowiańska, więc jeżeli kogoś interesują takie bestie jakby z tej mitologii, to polecam przeczytać. Na te mam 2 książki, ale to będą one powiązane trochę z U, czyli Ty i Ty kochasz mnie, czyli 1. i 3. tom książek o Joe Goldbergu. Ja bardzo lubię serial, uwielbiam książkę. No i mamy tutaj Joe Goldberga, który jest jakby osobą, która jest niekochana od dziecka. Matka się go pozbyła, ojciec nie żyje. Joe ma takie manie prześladowcze, jest niekochany przez matkę i tak naprawdę on szuka tej miłości w życiu. Więc mamy tutaj pokazane właśnie jego takie poszukiwania miłości, które nie są dosyć dobre, ale są. No i druga część tej książki, czyli Ukryte ciała. Ja nie będę zdradzać treści, natomiast tutaj Joe poznaje Love. No i ta miłość trochę go odmienia. Czyli właśnie Joe tutaj poznaje Love, która odmienia jego życie i on myśli, że on już się ustatkował. Natomiast 3. część nam to trochę niweluje jego plany. W i Wielki Gatsby. Ja nie czytałam, natomiast wiem, że ta książka dzieje się w latach 20. I mamy tutaj temat właśnie prohibicji w tle, ale mamy też tu miłość, kryminał, tragedię oraz szybki jakby przyrost fortuny. Nie wiem, czy tak to się nazywa, wzrost fortuny. Ja mam cudowne wydanie z zeszłorocznych targów książki, ale sobie ją kupiłam. No i tak stoi. Ale chyba ten film spowoduje, że będę chciała przeczytać tę książkę, bo nie jest gruba, a na pewno wiele ciekawych informacji się z niej dowiem. Z i z tej strony Sam, czyli odkrycie tego roku, nowość tego roku, czyli historia o Sam i dziewczynie. Zaraz sobie Sam i Boże. Przed chwilą czytałam sobie jej imię i zastanawiałam się, jak tutaj opisać tę historię, żeby nie spoilerować. No i oczywiście zapomniałam imienia, jak to ja. Bo ja mam problemy często z zapamiętywaniem bohaterów, ale już widzę, że to jest Julie. Julie traci Sama w wypadku samochodowym, przeżywa wielką tragedię i w zasadzie w wyniku jednego telefonu Sam pomaga jej przetrawić tą tragedię. No i co tu więcej powiedzieć, wzruszająca powieść, naprawdę
wiele może pomóc w życiu, dowiedzieć się wiele informacji, o to mi chodziło. No i jest taka bardzo przyjemna, ale jednocześnie wzruszająca. No i znalazłam jedną książkę w swojej biblioteczce. W zasadzie można to nazwać taką nowelką, bo to jest książka, która ma stron 61. No i mamy tutaj historię właśnie żelaznego olbrzyma oraz sprytnego chłopca Hogarta. No i największego smoka, który kiedykolwiek brodził po oceanie. Więc jestem ciekawa tej książki, bo też jej nie czytałam, ale skoro ona ma 61 stron tylko, to chyba dzisiaj przysiądę i dowiem się tej historii, więc możecie spodziewać się nowej recenzji na Instagramie. I to by było na tyle w tym filmie, także dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że będziecie do mnie częściej wpadać. Także to chyba tyle. Cześć!